to tak naprawdę jest Polak? To jest dobre pytanie, bo Polak to chyba jest osoba, która mieszka w Polsce, mówi po polsku i kultywuje tradycję polską. I ma niebieskie oczy albo szare? Blond włosy, 178 cm wzrostu. Nie, chyba nie. Na przykład są tacy ludzie na Haiti, którzy się ciągle uznają za Polaków. Poważnie. No, zobacz sama. Ja czuję się Polakiem. Ja jestem Polakiem. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym kiedyś mógł poznać swoją rodzinę z Polski. Nasi przodkowie przekazywali nam, że pochodzimy z Polski. Włosy miałem takie jak moi przodkowie Polacy. Jestem Polakiem, dzięki Bogu. Cieszę się, że możemy mówić o Polakach, od których pochodzimy. Nazywam się Wiersz Eliezer. Pozdrawiam całą Polskę, wszystkich Polaków. Myślę, że my, Kazalczycy, jesteśmy potomkami Polaków, to znaczy myślimy, że również jesteśmy Polakami. W 1801 roku Francja zawiera pokój z Austrią i Rosją. Polskie legiony, które chciały walczyć o wyzwolenie kraju, przynajmniej w najbliższych latach, stają się niepotrzebne i kłopotliwe. W roku 1802 Napoleon, pozbawiwszy część legionów polskiego dowództwa, wysyła statkami ponad 4,5 tysiąca Polaków na San Domingo, aby zdławić opór niewolników. Była to jedna z najdłuższych dróg polskiego żołnierza do kraju. Polacy szybko przekonują się o prawdziwym celu wyprawy. Byli zmuszeni walczyć o restytucję niewolnictwa pod hasłami wolność, równość, braterstwo. Walka była niezwykle okrutna. Gwałty, rzezie, masakry, tortury. Polacy mężnie, ale niechętnie walczyli z buntownikami. Część z nich przeszła na stronę powstańców. Ocalało niespełna 1000 legionistów. Szymon Askenazy pisał o 30 oficerach i 300 żołnierzach, którzy powrócili do Europy. Około 400 legionistów osiedliło się na San Domingo, dając początek Le Polonais. Do dziś historia braterstwa haitańsko-polskiego jest na wyspie żywa, a pamięć o Polakach, którzy walczyli po stronie rewolucji, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Ale mało tego, bo w Turcji, Adampolu, tak nazywa się ta miejscowość, mieszkają ludzie, którzy uważają się za Polaków. Kultywują kulturę polską, mówią po polsku, ale nie mieszkają w Polsce, jak sama nazwa wskazuje. Od wielu pokoleń mieszkają. Powstania listopadowe, wiosna ludów styczniowe i polscy żołnierze, którzy uciekają przed represjami. Część z nich trafia do Turcji. Z pomocą przychodzi im książę Adam Czartoryski, który kupuje ziemię nieopodal Stambułu. Oni cały czas walczyli. Gdzie była naprzeciwko wojna Rosji, walczenie, to na wszystkich tych wojnach brali udział. Czekali, kiedy będzie Polska wolna, że wrócą z powrotem. No po 1918 roku Polska już była wolna, ale tak polubili tę ziemię, że nie wrócili. To trwało, można powiedzieć, tak do 40 lat, że nie można było ożenić się czy wyjść za kogoś spoza wsi. Potem właśnie zauważyli ten problem, że jest problem, jak gdyby to drugie, trzecie, czwarte pokolenie. Powiedzmy już po 50 latach wkroczyły też właśnie małżeństwa turecko-polskie. Pan czuje się 100% Polakiem, 100% Turkiem też? My się czujemy dobrym obywatelem tureckim, żyjemy w tym kraju, ale pochodzenia polskiego i nigdy nie zapominamy swojej przeszłości i polskości. A weźmy na przykład taką sytuację, że ktoś jest w połowie Polakiem, a w połowie na przykład Francuzem i wychował się w Holandii, a teraz mieszka na przykład w Danii. Czy ktoś taki ma prawo identyfikować się jako Polak? A kto w przypadku, gdy ktoś ma mamę Polkę, tatę Amerykanina i wychował się w Ameryce, a obecnie mieszka w Kopenhadze?
I was born in France. I'm French. My nationality is French. My mother is French, but my father's origin are Polish. His grandparents migrated from Poland to France. And now I am here working in Copenhagen. He's 100% Polish, your father. My father's nationality is French, but both his parents were Polish, yes. For me, best mix, half French, half Polish. Since I was a kid, my father has really strongly supported the fact, telling us that we are Polish, putting back the accent on the S on our surname. So he doesn't really speak any Polish, but he brought us there. We went for a family trip to Poland to visit our roots. So when someone asks me what am I, if I'm French, I've lived in Holland also, and now I live in Copenhagen, and I mean it's a list, and Polish is part of it. I am partially Polish. When I go to my grandma's place, my Polish grandma's place, then it's all going to be about Polish food anyways. But I don't know what Polish traditions are. No, my grandma did not teach me how to drink vodka. What makes you a Polish girl? Because you feel like... I think it's the lack of identity that makes you look for an identity. So I left France when I was 9. So I don't really feel French, although my passport says I'm French. But my last name is 100% Polish, so that's what is identifying me at first. I mean, I've talked to my sisters about it and everything, and every time I'm like, well, that name is going to stay with me. Whatever happens, it's my identity, whatever that defines me. So I don't have a nationality. I don't speak Polish. I probably speak 3 words of Polish. When we went to Poland when I was 15, it was a funny thing that happened. I kind of like felt home in a way, looking at people and feeling, because when I was in France, definitely not feeling French, in Holland, not feeling Dutch, and then identifying myself physically, I was like, that's where I'm coming from, not the French part of my family. I was like, this is why, they're all hot here and beautiful, that's where I come from, obviously. It's when you're 15, you have some identity issues, and then it was good to go there and feel like, belonging to something. But I think it's my father who passed it on to us. But he's proud. Do you not feel like French? Or definitely not when I'm there. No. But it's my first language, and that's what it says on my passport for sure. And half you are French? Yeah, half of my blood is French for sure. It's just a big mixture of everything. French being a part of it, Holland also a part of it because I've lived there 10 years, and Poland definitely because, again, my last name, my grandma, my father also putting this pride in us of, having this last name that no one can pronounce in France or in Holland. Jestem Wiktor, ja jestem z Ameryce, ale moja matka jest Polką. Mój tato jest Amerykaninem. Dopiero miałem 22 lat. Mieszkałem w USA. Po mojej licencjat miałem rok wolny, więc mieszkałem w Polsce na rok. Do you feel you are Polish? I mean, I am a Polish citizen. I have citizenship. I have my dowód osobisty, my passport, and everything. But also American. Yes, I have both citizenship. I feel a very strong connection to Poland because obviously my mother and my mother's family. I have much more family in Poland than I do in the United States. Even though there are some family members that only saw me when I was like a very small baby, or some weren't even ever introduced to me, but immediately I was just like welcomed in, and it was very warm reception. And, I feel kind of sad that I didn't have the chance until I was much older to go to Poland. And you feel more American or Polish? I would like to feel more Polish, but I recognize that I have lived my whole life. I mean, I've lived 2/3 of my life in the United States, and so undeniably, just because of that,
there are parts about me, the way I speak, the way that I think and act is obviously got to be more American just because of that. And what actually do you remember that was so Polish that your mom was giving you? When I was a kid? Oh man, I think that really came to me when I lived in Poland for a year, because there were so many things that like I didn't realize as being kind of like part of what I became accustomed to with my mother, that made more sense when I was in Poland. Just the way of joking, the way of thinking, but also, of course, like, I mean, I grew up having my mother cook for me when I was a kid, listening to her sing songs to me in Polish when I was very small to put me to sleep. When you talk about like the way Americans interact, you often say that they're very superficial, that they say things that they don't mean, and I think that was something that didn't resonate too well for me because of my mother and the way that like she treated me, and kind of when I came across the water, that I formed in a year in Poland, I formed some friends that were better friends than I had in 20 years in the United States. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Jak ludzie, którzy w ogóle nie mają pochodzenia polskiego, ale na przykład zakochali się w Polsce albo przyjechali do Polski i zakochali się w kulturze, no i od tego momentu uważają, że oni są Polakami. Nawet jeżeli prawnie nie są Polakami. Prawnie masz na myśli obywatelstwa, tak? Tak, jeżeli tak. nie mają obywatelstwa. No, to są ciekawe przypadki. Jednym z takich przykładów jest Julius lub kto woli Julek, który dzisiaj ugotuje dla Was ryż. Po afrykańsku. Ale z elementem polskości. 2 szklanki wody na szklankę ryżu. Basmati. To jest dobra ryż. Ryż gotowy. Płuciemy wodą. A jakie to jest mięso? To jest wątróbka i kruciaka. I cebula. I cebula. Okej. Olej. Olej. Juhu! Olej. Dziękuję bardzo. Sól. Sól. Troszkę bulion, nie taki dużo, ale... Z kurczaka? Kurczaka? Ja, kurczaka będzie. Z kurczaka bulion. A, kurczaka bulion. No. Then. Kurczak, cebula, co tam? Wątróbka. Wątróbka? Nie, ale wątróbka to jest bardzo troszkę. Środka. Aha, ale surowa. Gotowana. Gotowana. Wcześniej gotujemy, dobra. I podsmażamy. No dobra, i jakieś tam przyprawy też dodane? Teraz jeszcze nie. Dobra. Cały bulion? Nie, bo ryż jest Kostka duży. bulionu, okej. Ten troszkę sól i Mieszanka warzywna. Dobra, ale co możesz teraz teraz podsyjemy troszkę oleju. Troszkę oleju. Troszkę oleju. Cześć. Troszkę sól. Czyli 2 łyżeczki soli. Dwie trochę. Masz rację. I oregano. oregano. I ryż. To jest reflektowany, tak? Tak. No, no. Ale nie Nie, bardzo gotowe. nie na mięso. Nie na mięso. Trochę wody, żeby się nie Trochę przypaliło. wody. Ile czasu? Koło 10 minut. Pod przykryciem. 15 minut. Ja. Ale wiesz co, smutne jest to, że jest tyle nacjonalistycznych stron w internecie, różnych takich właśnie nacjonalistycznych komentarzy na różnych forach i tak dalej. Ale pod jakim względem? No pod takim względem, że musisz
mieć białą skórę, musisz mówić doskonale po polsku, musisz jeść pierogi codziennie, rozumiesz, pod takimi bardzo płytkimi względami. Ale wiesz co, Magda? Ja się tam cieszę, kiedy spotykam kogoś i mówi mi, że jest bardzo związany z Polską, że lubi pierogi, stara się mówić choć trochę po polsku i nie reaguje na Polaków w negatywny sposób. Mnie to na przykład cieszy, więc ja w ogóle nie widzę podstaw, dla których miałabym kogoś... Im więcej Polaków, tym lepiej. Może nie w Polsce, na całym świecie.